To był najbardziej niesamowity i nieprawdopodobny wieczór tego wyjazdu, a nic nie zapowiadało, że ten dzień tak się skończy. Wczoraj przeżyliśmy bardzo niesamowite spotkanie. Chyba jak na razie najbardziej niesamowite spotkanie tego wyjazdu. I jak będziecie o nim czytać potem w książce, to pewnie ciężko Wam będzie uwierzyć, że to wszystko prawda. Wczoraj wszystko tak szybko się działo i było takie niespodziewane, że nie było czasu, żeby wszystko komentować na bieżąco. Dlatego dogrywam je teraz, żebyście w pełni mogli zrozumieć, co się wczoraj wydarzyło. Generalnie wczorajszy dzień miał być zwykłym, spokojnym dniem, kolejnym, podczas którego po prostu jechaliśmy w kierunku Alaski i chcieliśmy pokonać jak najwięcej kilometrów. Rano zwinęliśmy się z obozowiskiem, zjedliśmy śniadanie, ruszyliśmy w trasę, no i po drodze podziwialiśmy widoki, rozmawialiśmy ze spotkanymi ludźmi i tak dalej. Nic nie zapowiadało, że ten dzień skończy się tak, jak się skończył. Takie spartańskie warunki i taka bida u nas na wyprawie, że muszę sobie dorobić dodatkową dziurkę w pasku. Spróbuję to zrobić śledziem. Przejechaliśmy już równo 4000 mil, czyli jakieś 6500 km. I przed nami w ramach tego pierwszego etapu podróży, pierwszego z 5, jeszcze jakieś drugie tyle. Jedyna stacja na przestrzeni kilkuset kilometrów. Jest postawiony taki kontener. Tam jest pompa. Trzeba wejść sobie samemu do środka. Płatność jest samoobsługowa, jedynie z użyciem karty kredytowej. Wsadzamy kartę, on z tej karty sczytuje dane, naciskamy numer pompy, nacisnąłem, że drugi i mam informację, że mogę jej zatankować. No i zaraz zobaczymy, czy to działa. Była informacja, że tu trzeba zatankować, bo jak nie, to się do kolejnej stacji nie dojedzie po prostu. Mam to przyczepić do auta, żeby uziemić? Wsadź do tego, teraz daj on. Uruchomione ręcznie. I teraz i leci! Wow! Niezła technologia. Fajne jest w Stanach i w Kanadzie to, że w każdym parku narodowym i w każdym regionie, czy bardzo często nawet przy każdej miejscowości, są visitor center, czyli takie centra dla turystów. Właśnie do jednego z nich idziemy, gdzie są informacje o najciekawszych atrakcjach, mapki, są zawsze łazienki, a czasem nawet internet. A tu jest informacja, jak duże są zwierzaki, które można spotkać. Człowiek jest niecałe 2 metry. Niedźwiedź metr, bizon 2 metry, łoś prawie 3 metry wysokości.
How expensive is it? This? Together about $800. Okay. 3 weeks. But it's not like you don't have Prawdziwe to be there all złoto. the time. Whereas it 3 tygodnie na working on lasce its own, szukali, or- znaleźli. No, I have to work it. To i to drugie warte 800 Right dolarów. at the water, underwater. Wieczorem, kilka godzin przed zachodem słońca, zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie będziemy dzisiaj nocować i początkowy plan był zupełnie inny. Mieliśmy nocować w zupełnie innym miejscu, nawet chyba ze 2 godziny dalej, ale coś nas podkusiło, żeby stanąć nad jeziorem Summit. Jak już się rozłożyliśmy z namiotami, zjedliśmy kolację, to stwierdziliśmy, że pójdziemy na spacer w kierunku opuszczonego motelu, który gdzieś tam po drodze widzieliśmy. Całe to miejsce jest położone w totalnej dziczy. Do najbliższego miasta jest kilka godzin drogi. Ten motel i cała ta okolica znajduje się w środku gór skalistych, gdzie nie ma nic. Tutaj na pewno straszy. Droga, którą teraz podróżujemy, to Alaskan Highway, która została zbudowana w 1942 roku, po tym jak Japończycy zbombardowali Pearl Harbor i Amerykanie chcieli tutaj zrobić swoje bazy i ułatwić sobie dojazd przez Kanadę aż do Alaski na wypadek kolejnego ataku Japończyków. I to jest taka trochę droga jak stara 66, która w tamtych czasach była bardzo popularna, a teraz powoli umiera i bardzo dużo jakichś starych knajp, które tutaj były, czy starych stacji, jest już nieużywana. I teraz właśnie jesteśmy w takiej jednej starej opuszczonej stacji i w opuszczonym motelu, który wygląda bardzo upiornie. Szczególnie, że przyszliśmy tutaj wieczorem. Gdy kończyliśmy już zwiedzać motel, tą starą opuszczoną stację benzynową, restaurację i już mieliśmy wracać na nocleg, ktoś zauważył, że w jednym z dalej położonych budynków motelu unosi się dym. I na początku pomyśleliśmy, że to może pożar, ale zobaczyliśmy, że dym leci z komina. I szczerze mówiąc, początkowo trochę spanikowaliśmy, no bo baliśmy się, że jednak to wszystko nie jest opuszczone, że jednak ktoś tam mieszka. W Stanach czy w Kanadzie jest takie prawo, że każdy może mieć broń, więc się trochę przestraszyliśmy, że właściciel nas zobaczy i pewnie jeszcze nas zastrzeli. Zobaczyłem, że z okna tego budynku ktoś się wychylił, więc mu po prostu pomachałem i ta osoba odmachała. I coś mnie podkusiło, żeby podejść bliżej i z tym człowiekiem porozmawiać. Witamy, witamy, witamy. Nie. Co jak to? Nie. Pan mówi, że pan jest Polakiem? Pewnie. Jak pan ma na imię? Waldemar. I Polska. Co pan tutaj robi? Siedzę. No to teraz. Prisoner na świeżym powietrzu. No czego? Ale przez 7 lat pan tu mieszka? A to jest jakaś stacja, która dawno była zamknięta? W 2000 się zamkła. Ale jestem tylko tokarzem, nie? Kim? Tokarzem. Obróbka Tokarzem, metali. no takie kawały dziątka jak to na maszynie sobie obrabiałem w Świupie, w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ja jestem ze Świdnicy. Pan jest ze Świdnicy? Jestem ze Świdnicy. Mój wujek jeden i drugi w Świupie pracował. Wielokrotnie opowiadałem wam, że Świdniczanie są wszędzie, ale tym razem to, co się wydarzyło, przeszło moje wszelkie oczekiwania. Bo w Świdnicy mieszka jakieś 60 000 ludzi, a spotkaliśmy Świdniczan na całym świecie w najdziwniejszych miejscach.
ale chyba jeszcze nigdy w aż tak dziwnym. To było wręcz niemożliwe, żebyśmy pośrodku dziczy spotkali Polaka i to jeszcze pochodzącego ze Świdnicy i pracującego kilkadziesiąt lat temu w miejscu, w którym pracuje wiele osób, które ja znam. A tutaj w zimie też pan mieszka w tym? A jak? A to jest niczyje, czy... No to jest gość, który to, taki owner, jak ja tu byłem, to ja tu wysadzałem takie budowle żołnierskie, bo to Soldiers Unit Military Mail Internet Territory to jest summit, nie? Jako w skrócie. Ja tu wysadzałem te wszystkie budynki stare, nie? Po żołnierzach. Ale miałem taką To maszynkę. trzeba było wysadzać je? No bo tu były betonowe składy dla żywności, oni mieli tu radar, nie wszystko. A dlaczego pan się tutaj wprowadził akurat? Albo nie miałem co robić w Toronto. No, A tutaj co pan robi? oni naciskali na to, żebym ja się uczył. No. Jak ja jestem tokarzem, jak ja jestem tool die maker w Toronto, byłem przy takiej małej faktorii, nie? Prowadziłem cały maintenance dla faktoryjki takiej malutkiej, duże żeliwne koła do tego, wszystko obrabiałem na tokarkach, miałem takie wszystkie dajnie do press maintenance robiłem, wszystko robiłem, nie? No złota ręka, nie? No bo się w słupie nauczyłem, ja też miałem, w słupie miałem maintenance room, nie? Taki tam. Okazało się, że pan Waldemar jest Polakiem, który w latach 80. wyjechał ze Świdnicy do Kanady i teraz jest na emeryturze, ale jego emerytura nie starcza mu na to, żeby utrzymać się w normalnym mieście, w normalnym mieszkaniu. Dlatego od 7 lat nie do końca legalnie mieszka tutaj w tym starym, opuszczonym motelu, bez prądu, bez bieżącej wody i bez ogrzewania. O, jak ciepło! Niesamowite. Nie wiem, czy słyszeliście, ale spotkaliśmy Polaka, który przez 20 albo 30 lat pracował w Świdnicy, w Świłpie. Ja pochodzę ze Świdnicy, w Świłpie moi wujkowie pracowali, a teraz od 7 lat mieszka tutaj, w jakimś opuszczonym budynku koło stacji benzynowej. Lato, zima, kominek sobie to zamontował. W ogóle te wszystkie rzeczy, które tu są, wyglądają jakby po prostu były pozbierane z tego opuszczonego motelu. Ma oswojone wiewiórki. Niesamowite. I ma oswojone wiewiórki. Raz na miesiąc pan Waldemar wychodzi na drogę. Przez kilka godzin łapie stopa. Jeżeli tego dnia mu się nie uda złapać w ciągu 4-5 godzin, to wraca do domu. Ale jeżeli uda mu się złapać, to w kilka godzin dojeżdża do najbliższego miasta, gdzie odbiera swoją emeryturę, robi zakupy na najbliższy miesiąc, kupuje sobie jakieś puszki, które potem ze sobą zabiera tutaj do tego swojego domku. I tam też na kilka godzin zatrzymuje się w jakimś hostelu, w którym ogląda telewizję i dzięki temu wie, co się dzieje na świecie. Spędziliśmy z nim kilka godzin, wysłuchując jego historii, zadając mu miliony pytań i to, co się dowiedzieliśmy, wykraczało czasem poza nasze pojmowanie. Nie nagrywaliśmy wszystkiego. Nie chcieliśmy go peszyć, tak samo jak z innymi ludźmi, z którymi się spotykamy. Nie nagrywamy wszystkiego, o czym z nimi rozmawiamy, nie nagrywamy wszystkich historii, które nam opowiadają. Nie wszystko na temat tych ludzi możecie dowiedzieć się z naszych filmów, ale wszystkiego będziecie mogli dowiedzieć się z książki, która powstanie po tym wyjeździe. Z całej wyprawy przez 3 Ameryki będzie kilka części, 2 albo 3. Jeszcze zobaczymy, bo tego materiału jest naprawdę dużo. Pierwsza część prawdopodobnie zostanie wydana już w przyszłym roku. Jeżeli jesteście zainteresowani tą książką i nie chcecie jej przegapić, to wejdźcie na stronę Busem przez Świat /R /Książka 3 Ameryki. Tutaj poniżej pojawi się ten adres i tam jest taki specjalny newsletter. Jeżeli zostawicie swojego maila, to za te parę miesięcy czy w przyszłym roku, jak coś już będzie wiadomo o tej książce, od razu dostaniecie powiadomienie. Dlatego, że jak ten owner tu był, Niesamowita historia. Nie spodziewaliśmy się, że ten dzień i ta wycieczka tutaj do tego motelu widmo się tak skończy. Ja się